propos rosołu, to ja wam powiem, jak ja widziałem kiedyś, żeby dorobić sobie trochę kasy, to chodziłem kopać ogródki ludziom, nie? Chodziłem kopać ludziom ogródki, no i tam ci starsi ludzie to tam dawali mi normalnie kasę za skopanie ogródka, albo skopanie dziadka, nie? W cudzysłowiu. Babcia zapłaciła za skopanie dziadka, oczywiście żartuję. No i często się zdarzało tak, że po prostu dawała jakieś jedzenie. No i kiedyś trafiłem, wiecie u kogo pracowałem? Teraz już wam mogę powiedzieć, bo to, a już nawet nie pamiętam jak ona, no, takie wszystko, takie wiesz, gospodarcze rzeczy takie też malowałem. No, pomagałem po prostu starszym ludziom, a oni mi za to dawali kasę. Ale wiecie do kogo trafiłem? Ta pani to była kapo w obozie jenieckim dla kobiet. Koncentracyjnym. W obozie koncentracyjnym dla kobiet ona była. Ona była kapo. Ona była Niemką, ale została no coś takiego. Dokładnie. Nie no, ta akurat co ja mówię to była już babusia, nie? Ta co ja mówię to już była babusia. Nie, ale nie, no tamta co ja mówię to ona już była naprawdę leciwa. I ona była oberkapo w obozie jenieckim dla kobiet. I jej nikt nie lubił. I u niej mieszkała, i ona mieszkała z siostrą, takie dwie babcinki, nie? I takie dwie babcinki, ale płaciła normalnie takie pieniądze, co ja u niej zarabiałem, to mogłem sobie śmiało do niej iść. Raz w tygodniu miałem tyle kasy i tyle kasy miałem, że masakra. No i ona powiedziała, żebym raz w tygodniu tam przychodził i na przykład, bo ona miała podwórko, miała szopy, a jej mąż był stolarzem. Słuchajcie, to była kobieta przedwojenna. Ona pamiętała I wojnę światową. Ona mi opowiadała, ona mieszkała w województwie poznańskim, a województwo poznańskie było niemieckie, nie? W tych czasach. Szopkę z gazem miała, no, szopkę z gazem. Nie, tam jakbyś poszedł do tej szopki, właśnie Adaś, jakbyś ty poszedł do tej szopki i byś zobaczył, jaki sprzęt stolarski tam ona miała, do ręcznych rzeźbień mebli, to był przedwojenny sprzęt, wszystko było, te heble, dłuta, jakieś dłutka, pilniki, pilniczki, wycinarki, ale to nie mówię o elektrycznych, tylko o ręcznych. Jej mąż był takim właśnie stolarzem, on też był Niemcem i to był stolarz. I ten gościu był stolarzem i on robił meble. To był gościu, który robił po prostu meble w Niemczech, bo to trzeba powiedzieć, że oni pracowali w Niemczech i później dopiero jak po II wojnie światowej, jak tam porobili jakieś pierdoły, to zostali na terenach poniemieckich, ale już polskich, tak? Jak nas tam Ruski z Amerykańcami podzielili i z Churchillem, z cygaretmistrzem. Miała takie, no i co wam chciałem powiedzieć, i ona dobrze płaciła, bo nikt do niej nie przychodził. Ja się dopiero o tym dowiedziałem, że ona była oberkapo w obozie jenieckim. Ja się dopiero dowiedziałem po tym, jak ona zmarła. I tak jak ona zmarła, no smacznego. I wiecie, jaki ja byłem wtedy durny? Bo ona mi mówi tak, bo ona mi na panie mówiła tam. Panie Marcinie, tutaj niech pan bierze ten cały sprzęt po moim mężu, bo tutaj i tak tego nikt nie będzie potrzebował. Niech pan sobie to zabierze i tego. I ona tam miała cuda, skarby, normalnie takie, że masa. I wiecie, jaki ja byłem durny? I ja powiem,
to później, może później, tak, o, pani Małgosiu, po polsku miała Małgosia. Pani Małgosiu, to później i w końcu zmarła, przyjechał jej zięć, a pamiętajcie, że miała chyba 2 córki czy 3 i te córki w ogóle z tymi mężami nie przyjeżdżały do niej i nic nie pomagały. I ja byłem głupi, że ja wtedy nie wziąłem tego całego warsztatu, ale tam było normalnie, ten warsztat to było wszystko do stolarstwa meblowego, takiego ręcznie robionego. Ona miała meble w tej chacie piękne, właśnie zrobione przez tego męża. I człowiek taki głupi. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś wam kiedyś powie, weź sobie to pan, to od razu bierzcie i nie pytajcie 2 razy. I nie mówcie, jak ktoś mówi weź, to nie pytajcie ile to kosztuje. Bierzcie samochód, zamawiajcie, zabierajcie to i bo później będziecie żałowali. Ja tak parę okazji spierdzieliłem. Ludzie powiedzieli weź, a ja sobie mówię, no to później już nie było, bo przyjechała rodzina, czyli jej córki, no i te zięcie, które w ogóle nic tam jej nie pomagali, wszystko pozabierali. I tyle miałem z tego. I jak poszedłem tam, to kto pan jest, a co pan? No i faktycznie, bo ja nie byłem tam żadną rodziną, ani nikim, po prostu takim byłem parobkiem, dajmy na to. No ale to chodziło o to jedzenie, chciałem wam powiedzieć. I ona robiła, wiecie, rosół. Wiecie, z czego robiła rosół? Ona robiła rosół z parówki. Normalnie sobie grzała sobie parówkę. Nie wiem, czy pamiętacie, czy jeszcze teraz są takie grube parówki. Kiedyś w Polsce widziałem takie grube parówki były. Nie takie cienkie, tylko takie grube. Takie grube parówy i ona sobie grzała 2 takie parówy. I później, wiecie, to co się wytopiło z tej parówy, to tam był trochę jakiegoś tłuszczu czy czegoś, to ona to zasypywała kaszą manną, przyprawiała jako rosół i zasypywała to kaszą manną i robiła taki, takie serdele, no może i były z mięsa obiad, no to były takie czasy, że jeszcze mięso dobre było, nie? Jeszcze bez tektury. W każdym bądź razie sobie z tego, i kobiecina sobie z tego taki rosół robiła. A jak ja to zobaczę i ona przyszła, panie Marcinie, może by pan rosołku zjadł, takie na kiełbasce. Jak ja to zobaczyłem, to od tego czasu nie jem parówki, wiecie. Jakoś mnie to, ten widok tego rosołu z tą kaszą manną, to jakoś mnie tak, nie wiem, zakleił i od tego czasu parówki nie, nawet nie posmakowałem. Mówię, nie jestem głodny.